Siema, chciałem dzisiaj nagrać taki filmik do kawki, ponieważ właśnie zrobiłem sobie czarną kawkę. Więc chciałem sobie chwilę pogadać i temat filmu już tak naprawdę przyszedł mi do głowy w styczniu. Chciałem nagrać film o tym, jakie gry przeszedłem w 2024 roku. No i tak się akurat złożyło, że tych gier było dokładnie 10, więc ten film nie będzie się nazywał Top 10 gier, które przeszedłem w 2024, bo to by był trochę naciągany tytuł, ponieważ tak się składa, że ja przeszedłem właśnie dokładnie 10 gier. Mówię o ukończeniu fabuły, tak, w 10 grach. Więc chciałem na szybko zrobić taką prezentację. Oczywiście, tak jak mówię, już miałem to zrobić w styczniu nawet, ale nie miałem jakoś weny, nie chciało mi się. I tak nikt tego prawie nie ogląda, więc robię to dla własnej takiej frajdy, można powiedzieć. Więc dzisiaj tak przy kawce sobie chwilę pogadam dla relaksu i opowiem o tych 10 grach, które przeszedłem w 2024 roku. Tylko tutaj takie małe wyróżnienie, ponieważ w ramach kanału Zagrajmy wygrałem w Unreal Tournament z 99 roku oraz w Command & Conquer Yuri's Revenge. Ale żadnej z tych gier w pełni nie ukończyłem do dzisiejszego dnia. W Yuri's Revenge przeszedłem tylko kampanię Sowietów, a w Unreal Tournament doszedłem do ostatniego bossa. No i tam po kilku próbach nie mogłem go pokonać, bo grałem na chyba za wysokim poziomie trudności. No i mój zapał się skończył i na razie ta seria jest bez ostatniego odcinka. Więc to tylko takie wyróżnienie, kiedy grałem na PC, a tak to oczywiście tylko na konsolach. Więc zaczynamy. No i w ogóle, żeby ktoś się tutaj nie spinał, jeżeli w ogóle ktoś będzie oglądał lub słuchał, no bo mogą niektóre gry być przeze mnie ocenione na przykład negatywnie, a mogą być waszymi ulubionymi grami, więc nie spinajcie się, zróbcie sobie kawki, wyluzujcie się. To nie jest żadne opiniotwórczy, film, tylko wyrażenie mojej luźnej opinii o tym, w co grałem i co przeszedłem, więc zaczynamy. Miejsce 10 właśnie, tak jak mówię, może być dla niektórych kontrowersyjne, bo może w ich ulubioną grę uderzyć. Na miejscu 10, bo oczywiście będę układał, to nie jest dowolna kolejność, tylko będę starał się te gry przedstawić od tej, która mi się najmniej podobała, do tej, która mi się najbardziej podobała. Więc tak, miejsce 10, Marvel Spider-Man na PS4. Ogrywałem tą grę na PlayStation 5 z dokupionym oczywiście chyba za 40 zł update'em, który dodaje również wszystkie DLC, ale w DLC już nie grałem. Dlaczego nie grałem? Dlatego, że ta gra nie spodobała mi się niestety. Nie spodobała mi się niestety z tego względu, że no, była jak dla mnie cholernie nudna. Naprawdę strasznie się wynudziłem w tej grze. Grałem w nią... Tak naprawdę zacząłem w nią grać w grudniu 2023 i to tak troszkę na siłę jest podpięta pod 24, bo grałem w nią ogólnie przez 25 godzin, tyle mi zajęło przejście tej gry, z czego jakieś 16-17 godzin to nabiłem właśnie w grudniu 23, a ostatnie 8 godzin, czyli zakończenie gry, ostatnie 8 godzin gry zrobiłem w styczniu 2024. Więc to była pierwsza gra, jaką ukończyłem w 2024 roku, no i niestety jak dla mnie najsłabsza. Dlaczego najsłabsza? Początek był ok. Jak się tam wkradało do tego Kingpina, to walczyło tam ze wszystkimi i tak dalej, i potem początkowe bujanie się na linkach, jakieś tam pozbierałem parę tych plecaków, jakieś tam trochę się po mieście porozbijałem, porobiłem parę zdjęć i było jakby w porządku to, ale bardzo szybko mi się to znudziło, a później czym bardziej fabuła się posuwała do przodu, tym gra stawała się dla mnie coraz bardziej męcząca, bo było tak pełno tych różnych organizacji przestępczych w mieście, że nie dało się spokojnie nawet przez kawałek dosłownie bujnąć od ulicy do ulicy na lince, bo cały czas ktoś do nas strzelał z jakichś rakiet namierzających, z karabinów, ze wszystkiego, z laserów. Nie dało się kroka zrobić, żeby ktoś do nas nie pruł, a nawalać się z nimi dosłownie co 3 minuty, zatrzymywać się i pruć z kimś, to było już dla mnie strasznie nudne, zwłaszcza, że system walki nie był jakiś rewelacyjny. Na początku może to było fajne, takie lightowe, bardzo łatwe, zwłaszcza, że mieliśmy ten taki indikator, który nam sygnalizował ten pajęczy zmysł jakby,
Więc wystarczyło się patrzeć na ten wykrzyknik, czy to był, czy znak zapytania, już nie pamiętam. I wystarczyło się na to patrzeć i w odpowiednim momencie klepać unik i tak naprawdę to cała walka na tym polegała, była dość prosta. Ale z czasem też stała się dla mnie frustrująca, kiedy było bardzo dużo przeciwników, walili z tych różnych właśnie rakiet i tak dalej no i to było dość irytujące dla mnie. No i w ogóle i levele, kiedy grało się Mary Jane, to już w ogóle była dla mnie totalna porażka, w ogóle mi się to nie podobało. A w ogóle miałem pokazywać gameplaye, zapomniałem. Więc odpalmy jakiś gameplay. Więc tak, w ogóle mi się nie podobało, tak jak mówiłem. I tak więc, no i tak jak mówię, no levele te skradankowe z Mary Jane, no to w ogóle dla mnie była totalna zapchaj dziura, totalne beznadzieja. System skradania się i tak dalej, to było dla mnie mega słabe. Dobra, więc to jest Spider-Man. Ja bym ocenił tą grę, ale to jest tylko moja prywatna ocena, jakby nie sugerujcie się nią, ale dla mnie to jest gra 5/10, sorry, ale też dodam tutaj na obronę tej gry, no, że ja po prostu nie lubię filmów superbohaterskich, tych wszystkich Marveli, DC. Dla mnie to jest trochę dziecinada. Chociaż wiem, ktoś powie, że gram w gry Nintendo kolorowe i mi to nie przeszkadza, a mówię o Marvelu, że to dziecinada. No ale sprawa jest tego typu, że no, takie gry jak na przykład, nie wiem, Mario, czy zresztą będę pokazywał takie gry dzisiaj, one są z założenia kolorowe i dzieją się w baśniowym świecie, a tutaj mamy jednak niby prawdziwy, realny świat, w którym biega koleś w rajtuzach i bije się z ludźmi, więc to jest taki dla mnie dysonans poznawczy trochę. Dobra, no się rozgadałem niepotrzebnie. Miejsce 9. Gra, którą przyszedłem również w 2024 roku. Jest to Super Mario 3D World i Bowser Fury na Nintendo Switcha, czyli to są jakby dwie gry w jednym. I tu po raz kolejny jest to gra, którą zacząłem w 2023, ale tylko liznąłem, bo dosłownie 2 godzinki pograłem i w 2024 ją kończyłem. I dobiłem jeszcze 10 godzin, bo całe przejście mi zajęło 12. Jest to tak, jest to platformówka 3D oczywiście. Zapomniałem znów przełączyć, sorry. Jest to znów platformówka 3D, tylko nie takie pełne 3D, to jest dla mnie takie trochę 2,5D, zwłaszcza, znaczy to Mario 3D World, bo tu mamy taką izometryczną kamerę, która troszkę właśnie mi psuje, znaczy utrudnia sterowanie, bo przy takim rzucie kamery ciężko jest wskoczyć na przykład w takie miejsca konkretne, w które byśmy chcieli wskoczyć, bo wiadomo, przy takim rzucie kamery to mamy trochę znaczy inaczej trochę widzimy, prawda, pod innym kątem, więc no i gra jest, no jest ok, poziom trudności w pewnym momencie robi się pod koniec gry naprawdę ciężko, plus oczywiście jest cały endgame, gdzie można wymaksować wszystkie levele, zbierając wszystkie gwiazdki i odblokowywać dzięki temu jeszcze jakieś tam w kosmosie kolejne levele, które są tak naprawdę wariacjami na temat już tych poznanych leveli, więc ja już tego nie masterowałem tego do końca, powiem szczerze. Zresztą to wtedy bym grał nie 12 godzin, tylko pewnie ze 20 parę, albo i dłużej, nie wiem. Natomiast Bowser Fury, czyli ta druga gra, która jest króciutka, bo ta podstawowa gra zajęła mi pewnie z 8 godzin, a ten Bowser Fury pewnie ze 4. No i ta gra mi się zdecydowanie bardziej podoba niż ta podstawowa gra. No, ma super grafikę, fajny motyw z tym pojawiającym się złym Bowserem. No i kamerę zza pleców, więc zdecydowanie przyjemniejsza gra, ale ogólnie nie jestem mega fanem platformówek, dlatego ta gra nie jest u mnie jakoś wysoko i jakbym miał dać jej ocenę, to byłoby to takie 7/10. Więc też pewnie dla niektórych skandalicznie niska ocena, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie jestem fanem platformerów. Okej. Kolejne miejsce i kolejna gra, którą kończyłem w 24, ale zacząłem wcześniej, to Dragon Quest Builders na PlayStation 4. Włączamy jeszcze filmik, żeby coś tam było widać. Więc tak, to jest gra, którą ja zacząłem grać chyba w 2019. W tej grze są 4 światy. Po przejściu każdego świata musimy później zaczynać od nowa kolejny
i od nowa jakby rozwijać całą wioskę i cały ekwipunek zdobywać od nowa, więc zawsze jak kończyłem jeden świat, to już mi się nie chciało i musiałem robić przerwę i chyba pierwszy świat przeszedłem w 19 roku, drugi chyba w 20, trzeci chyba, nie wiem, w 21, potem miałem długą przerwę, no i w 24 się zmobilizowałem i ukończyłem ostatni świat. Przejście całej gry zajęło mi 50 godzin, natomiast przejście tylko tego ostatniego świata jedynie 8 godzin, więc w 24 roku w tą grę grałem jedynie 8 godzin. No ale ogólnie jest to bardzo fajna gra, bardzo dobrze się w nią grało. Poza tym, że właśnie nie chciało mi się za każdym razem zaczynać od nowa, więc musiałem mieć od niej długie przerwy, no ale jak widać po 5 latach od zaczęcia w końcu ją skończyłem, no i jest to naprawdę fajna gra, jest to dla mnie takie 8/10. Jest dwójka, podobno jest jeszcze lepsza, ale nie grałem nigdy w dwójkę. Ok, na miejscu 7 kolejna gra z Nintendo, Yoshi's Crafted World, czyli urocza platformóweczka z uroczym Dinkiem Yoshim. Jest to gra, którą również zacząłem w 23 roku i zacząłem ją jakoś na około kwietnia albo na początku maja 23. Pograłem w nią dosłownie, nie wiem, z 1 czy 2 dni trochę i potem wyszła Zelda Tears of the Kingdom. No i jak wyszła, no to wiadomo, że porzuciłem już jego, no i cały rok, przeszło rok, bo w Yoshiego grałem jakoś pod koniec 24 roku, chyba w grudniu. Więc z 1,5 roku ta gra czekała, aż do niej wrócę. Przejście jej zajęło mi 8 godzin jedynie, z czego 2 godziny, tak jak mówię, grałem w 23, a w 24 6 godzin. I tutaj też odblokowuje się endgame, gdzie mamy taką dodatkową wyspę, na której levele odblokowuje się właśnie poprzez zbieranie wszystkich. Tam się chyba jajka zbiera? Nie wiem. Tam, tak jak w Mario są gwiazdki, tu są takie białe kwiatki. Kurde, znowu zapomniałem o gameplayu, przepraszam, ale gadam i zapominam. Więc tutaj zbiera się takie żółte kwiatki, które są odpowiednikiem właśnie marianowych gwiazdek. No i właśnie w tym endgame, żeby odblokowywać te dalsze levele, no to trzeba mieć bardzo dużo nazbieranych tych kwiatków, czyli trzeba wymaksować wszystkie levele, żeby wszystko tak naprawdę odblokować, co jest fajne, bo jak ktoś chce przejść grę tak po prostu, to jest w miarę łatwa, ale jak ktoś chce cisnąć właśnie na endgame, no to jest to sporym wyzwaniem. No i gra ma też przepiękną grafikę. No i to właśnie ktoś może teraz mi zarzucić, że mówiłem, że Marvele są dziecinne, a w to grałem i stawiam to wyżej zdecydowanie. No ale tak jak mówię, ta gra jest z założenia, ona już taka jest, tak? Tutaj nie ma elementów do siebie niepasujących, to wszystko jest bajkowe. Podczas gdy w Marvelach, tak jak mówiłem, mamy prawdziwy świat, prawdziwych ludzi, no i kolesi biegających w rajtuzach i tłukących wszystkich, także to jest mój zarzut, tak? Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Ok, i tą grę bym ocenił również na 8/10. Kolejna gra będzie to również gra z Nintendo Switch. Będzie to Pokémon Let's Go Pikachu. Wezmę łyczek kawy, bo mi zaschło w gardle. Dobra kawa. A jaką wy kawę lubicie? Ja lubię zwykłą, czarną, gorzką. Może być z ekspresu. Ta jest akurat z ekspresu, ale może jak nie ma ekspresu, to może być nawet zwykła sypana, albo nawet rozpuszczalna. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ok. Let's Go Pikachu. Gra, w którą grałem już w 2021, czyli w roku, w którym kupiłem Switcha OLEDa. I wtedy grałem w nią chyba z 10 godzin i trochę mi się znudziła. Chyba nie miałem wtedy odpowiedniego nastawienia, podejścia do tej gry. Może też tak było właśnie ze Spider-Manem, może w złym okresie w niego grałem. Może jakbym podszedł do tej gry w innym momencie, to może bardziej by mi się podobało, no nie wiem. Więc tak, wtedy porzuciłem te Pokemony, chyba nawet je wtedy sprzedałem, bo byłem trochę rozczarowany tą grą. No i też straciłem save'a, bo tam się chyba save'y w chmurę nie przenoszą. No ale później właśnie złapałem bakcyla właśnie w 24, a wiecie dlaczego? Bo w pracy sobie słuchałem, czy nie oglądałem, tylko słuchałem tak do ucha właśnie, żeby nie słuchać tylko szumu serwera i komputera, no to słuchałem sobie takiego kultowego Zagrajmy w takiego pamiętnego
let's playera, który się nazywał Virgiliusz i on robił kiedyś takie zagrajmy w Pokémon w Leaf Green z Game Boya Advance no i to mnie właśnie że tak powiem zachęciło do pogrania w Pokémony, więc pograłem w te. Bo Leaf Green no to był w sumie remake właśnie Pokémonów klasycznych Green, a Let's Go Pikachu jest to remake Pokémona Yellow, czyli to jest w zasadzie remake tej samej gry, bo wiadomo Green, Blue i Red i Yellow to były w zasadzie te same gry. Więc zmotywowałem się i grało mi się w to naprawdę fajnie. Wiadomo, że ta gra jest już mocno archaiczna, zwłaszcza ci trenerzy stojący jak kołki, z którymi trzeba walczyć po kolei i większość rozwalamy starterem. No ale gra mi się bardzo podobała, chociaż była bardzo łatwa. Nie było tam jakiegoś większego wyzwania w niej. Grałem oczywiście od nowa teraz, już to nie było tak jak w przypadku innych gier, że kontynuowałem. Tak jak mówię, straciłem save'a, musiałem grać całkowicie od nowa. No i kurwa, oczywiście znowu zapomniałem gameplay wyłączyć, przepraszam. Patrzę się jak szpak w pizdę na tego Yoshiego i gadam o Pokemonach i dopiero po chwili kojarzę, że nie przełączyłem, okej. Więc tak, o czym to ja mówiłem? Przełyknąć kawy, bo wybiło mnie to z rytmu. Więc tak. No grało mi się bardzo dobrze. Przeszedłem całą grę, pokonałem Elite Four. 2 razy chyba nawet pokonałem Elite Four. Potem pokonałem jeszcze raz wszystkich Gym Leaderów. Ich można ogólnie co dzień chyba pokonywać i oni się stają coraz trudniejsi. To jest też taki motyw endgame'owy. Bo w ogóle najbardziej endgame'owym motywem w tej grze jest to, że trzeba pokonywać takich trenerów, którzy się po przejściu gry pojawiają i później jak się ilość tam pokona, to pojawia się Red, czyli bohater klasycznego Pokémona Yellow, który ma na maksa takie dopakowane Pokémony, blisko 90 chyba levela i wtedy jak się go pokona, to jest już taki totalny właśnie endgame. No ale ja już tego tak nie cisnąłem. Przeszedłem tą grę w 32 godziny, mój Pikachu miał tam wbity chyba 90 któryś level. Ale to za sprawą tego, że przez całą grę zbierałem rare coiny to były w finalu. Rare candy. To są takie te cukierki, że jest jedzenie, go daje level i to jak skończyłem grę, to miałem chyba z 70. No i Pikachu zeżarł 20 parę tych cukierków i łącznie miał 90 któryś level po przejściu całej gry. Więc gra bardzo fajna i też bym jej dał 8 na 10. I o dziwo graficznie, kurde, wygląda nawet trochę lepiej niż te nowsze Pokémony, co jest skandaliczne. Dobra, zmieniamy na chwilę platformę. Gra z miejsca 5. To będzie Until Dawn na PS4 wersja. Oczywiście jest ten remake nikomu niepotrzebny teraz. No ale wydać 300 czy tam 250 zł na samograja na kilka godzin, a wydać 39 zł, tak jak ja zrobiłem. Wprawdzie w edycji PlayStation Hits, ale to nic nie szkodzi. Za 39 zł kupiłem Until Dawn i grałem w tą grę 11 godzin. Przeszedłem ją 1,5 raza, czyli za pierwszym razem udało mi się tak przejść i to bez poradnika, nawet jakby ktoś nie wierzył, ale no mówię szczerze, bez poradnika udało mi się uratować wszystkich, nikt mi nie zginął. Kurwa, i znowu nie połączyłem gameplayu. Przepraszam. Więc tak, za pierwszym razem udało mi się od razu przejść tak, że wszyscy przeżyli. Nie wiem jak, no chyba intuicyjnie, czy no nie wiem. W każdym razie udało mi się. No i później za drugim razem już z poradnikiem zacząłem grę tam chyba od 4 rozdziału, tak jak kazał poradnik i szybko przebrnąłem ją jeszcze raz, żeby z kolei wszystkich uśmiercić. I tak naprawdę jakbym musiał zrobić platynę, to wystarczyłoby przejść ją jeszcze raz, zebrać wszystkie znajdźki i miałbym platynę, ale nie zależy mi na tym, nie chce mi się. Gra za pierwszym razem była bardzo fajna, bardzo ładna grafika, mimo że to jest stara gra i tak naprawdę mi się wydaje, że ten remake jest niepotrzebny. Grałem oczywiście z angielskim dubbingiem, bo polski jest dla mnie tragiczny, jak zawsze zresztą w grach. W Spider-Manie też wyłączyłem od razu polski dubbing, bo też nie mogłem go słuchać. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Za pierwszym razem jumpscary działały, parę razy podskoczyłem na krześle, czy tam no na kanapie, na krześle nie gram, na kanapie. Ale za drugim razem to już nie. Więc to jest gra na raz tak naprawdę, jeżeli chcemy się przestraszyć. Bo za drugim razem to już po prostu obserwujemy co i jak, ale już totalnie nie straszy. Także
Until Dawn i też bym jej dał 8 na 10. Dobra, miejsce czwarte. Miejsce czwarte to gra The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, czyli najnowsza gra z serii The Legend of Zelda na Nintendo Switch. Teraz już pamiętam, żeby gameplay włączyć. Jest to gra o grafice identycznej w zasadzie jak The Legend of Zelda Link's Awakening, która to ma dodany fajny bajer w postaci ech, a echa to są takie, można powiedzieć, że Zelda ma taką magiczną różdżkę, która działa jak takie ksero, że jak pokona na przykład jakiegoś wroga, to później może go odtwarzać. I wrogowie walczą wtedy za nią, bo ona tak sama w sobie to jest bezbronna, ale też po pewnym czasie zdobywa moc Linka, że może na chwilę ją, tak jak właśnie teraz, może na chwilę ją aktywować i wtedy może tak jak Link walić z mieczyka. Gra jest fajna, bardzo przyjemna, taka plastyczna. Oczywiście nie umywa się do Breath of the Wild czy Tears of the Kingdom, ale mimo to jest naprawdę fajna. Grało mi się w nią dobrze, przejście zajęło mi 26 godzin. Tylko co w tej grze najbardziej mnie bolało, to skacząca animacja. To jest chyba ten podwójny V-Sync czy coś takiego, że gra jest jakby w 60 klatkach, ale spada do 30 albo odwrotnie. Czyli gra nie ma dynamicznej animacji, tylko ma skoki między 30 a 60. No a wiadomo, że jak jest taki drastyczny skok między 60 a 30, to jest to bardzo zauważalne. Oczywiście w dół, nie? Bo nagle gra, to nie jest tak jak zwykły lag, to trochę inaczej działa, ale to jest takie bardzo zauważalne i męczące jak dla mnie. To jest największa wada tej gry. No ale poza tym bardzo fajna gra, bardzo dobrze mi się w nią grało. I też bym ją ocenił na 8 na 10. Kolejna gra to właśnie miejsce trzecie. Tu się zastanawiałem, czy dać Zeldę na trzecim, czy właśnie tą grę, ale zdecydowałem się dać tą. Jest to Immortals Fenyx Rising, czyli gra od Ubisoftu. Jest to chyba najlepsza gra od Ubisoftu, w jaką grałem, bo nie jestem fanem ogólnie. Znaczy Far Cry 4 był fajny, 5 była niezła. Assassiny Black Flag był fajny, w inne nie grałem, także nie jestem jakimś znawcą ani fanem Ubisoftu. Immortal Fenyx Rising też dużą zaletą tej gry było to, że ona miała cross-save'a, więc jak mogłem, to grałem oczywiście na PS5, bo to jest darmowy update do PS5, ale jak nie mogłem, to grałem na Switchu, gdzie oczywiście gra wyglądała i chodziła dużo gorzej, no ale zawsze jest jakaś alternatywa, żeby sobie pograć. I gra, no oczywiście po co włączać gameplay. No i gra jest to taki klon The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oczywiście graficznie ładniejszy, chociaż mimo, że ładniej wygląda ta gra, wiadomo, bardziej szczegółowo, to jednak stylistycznie bardziej mi się Zelda podoba, bo ten Phoenix to ma taką grafikę troszkę jakby z jakiegoś generatora, AI. Wszystko to jest takie, jakby to powiedzieć, takie pastelowe i nie wiem, ale wygląda jak z jakiegoś generatora. Więc jest ładnie, kolorowo, i grało się naprawdę fajnie w tą grę, naprawdę przyjemna była. Też można by w niej bardzo dużo czasu spędzić, żeby tam wszystkie robić dungeony i wszystkie inne cudawianki. Ja oczywiście to wszystko olałem i grę przeszedłem w 25 godzin na PlayStation 5 i 2 godziny na Switchu. Tyle miałem zapisanej rozgrywki, czyli łącznie 27 godzin zajęło mi przejście tej gry. No i bawiłem się naprawdę nieźle. Naprawdę fajna gra. Więc miałem dylemat, którą dać na miejsce trzecim, którą na czwartym. I ostatecznie Phoenixa grałem na trzecim, bo bliżej jej trochę do Breath of the Wild właśnie niż tamtej grze. Dobra. Teraz dochodzimy do finałowej. A nie, to była już trójka, tak? Bo Immortal był na trzecim. Dobra. To jeszcze 2 ostatnie gry nam zostały i kończymy. Kawa już przestygła, już nie jest taka dobra. Dobra, miejsce drugie. Druga najlepsza gra, w jaką grałem w 2024. Jest to Death Stranding. Mam tu wersję PS4, ale dokupiłem za chyba, nie wiem, czy to normalna cena, czy to była jakaś promocja, ale za 30 zł dokupiłem aktualizację do wersji PS5. To się nazywa chyba Director's Cut. No i grałem w wersji PS5.
No i jest to rewelacyjna gra, jest to Kojima pełną gębą. Są tu piękne właśnie plenerki, po których się poruszamy, wygląda to wszystko. Znaczy, jak to wygląda, to zaraz zobaczymy, bo znowu zapomniałem o gameplayu. Wygląda to wszystko jak, kurczę, jakaś Islandia. Graficznie jest naprawdę bardzo fajnie. Tam w budynkach jest czuć taką biedę, jest wszystko takie mało szczegółowe, gładkie. Ale jak biegamy właśnie po plenerkach, po górach, to jest naprawdę bardzo ładnie. Więc gra się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. No i w ogóle jest no, mega oryginalna. To podróżowanie z tym wszystkim naprawdę super. Walka z wynurzonymi też jest spoko. Walka z ludźmi jest tylko beznadziejna. Unikałem jej jak tylko mogłem. Jak miałem gdzieś pojechać na przykład do obozu ludzi, to brałem pojazd, wjeżdżałem docelowo, kradłem co tam miałem ukraść i uciekałem, w ogóle unikałem walki z nimi, bo była bez sensu dla mnie. Co jeszcze? Ale samo podróżowanie z tymi paczkami spoko, tylko to jest ułatwienie i to jest w ogóle fajny motyw taki społeczny w tej grze, że możemy korzystać z budowli stworzonych przez innych graczy, ale to też nam bardzo dużo ułatwia, bo z początku to tam chodziłem obładowany, miałem jakieś drabiny, linki, cudawianki, żeby być gotowym na każdą okoliczność, a okazało się, że tam wszędzie pełno jest sprzętów pozostawionych przez innych, więc tak naprawdę nie musiałem chodzić taki objuczony, bo cały ten zapas sprzętu, który targałem ze sobą, to rzadko mi się przydawał, więc wystarczyło mieć ze 2 linki i 1 drabinkę i dało się grać. Naprawdę świetna gra, bardzo dobrze się w nią grało. Mega, mega oryginalna. Chętnie zagram kiedyś w 2, jak już wyjdzie, zakładam, że będzie fajna. I oczywiście jak stanieje, bo nie mam ciśnienia, żeby płacić jakieś chore pieniądze na premierę. Przejście gry zajęło mi 39 godzin, czyli no dość krótko jak na tą grę, bo spokojnie można tu 100 godzin wycisnąć, jakby się chciało robić wszystkie zadania poboczne, wszystkie zlecenia właśnie, rozbudowywać na maksa tą sieć chiralną i tak dalej. To swobodnie myślę, że można by 100 godzin tutaj pograć, no ale mi się nie chciało. Zanudziłbym się wtedy. Grałem tak optymalnie właśnie, jak najmniej. To znaczy robiłem trochę tych pobocznych takich właśnie kursów z tymi dostawami, ale no tak umiarkowanie, nie za dużo, żeby się właśnie nie zajeździć. Tak dopóki mnie to bawiło, nie? Nic na siłę, więc no koniec końców skończyłem grę w 39 godzin, naprawdę bardzo mi się dobrze grało w nią. Nawet nie wiem, może kiedyś do niej wrócę, bo no spoko gierka jest. No i okej, ostatnie miejsce. Znów będzie to gra Nintendo. Na miejscu pierwszym Animal Crossing New Horizons. Tak, to może być dla co po niektórych zaskoczenie, że taka kolorowa, ktoś by powiedział popierdółka na miejscu pierwszym. Jest to gra, którą zacząłem grać w 2023 roku, jakoś we wrześniu i w 2023 roku zagrałem w tą grę jakieś 50 godzin. To ktoś by powiedział, to tylko dokończył w 24, ale no słuchajcie, w 23 zagrałem w nią jakieś 50 godzin, a w 24 zrobiłem w niej jeszcze 170 godzin. Czyli to już nam daje 220 godzin i jeszcze teraz w 25 parę razy ją włączałem, jeszcze dobiłem 10 godzin. Na dzień dzisiejszy moje konto Nintendo pokazuje mi w tej grze 230 godzin nabite. No tak, tylko że oczywiście jej nie pokazałem, bo na Death Stranding się zapatrzyłem. Jest to taka gra, nie wiem jak to powiedzieć, trochę simowata, trochę, no taka, że rozbudowujemy domek, taką wyspę całą ogólnie ogarniamy. Czym bardziej ją ogarniamy, tym więcej mieszkańców chce się na nią wprowadzać. Staje się coraz bardziej atrakcyjna, no i ta gra tak naprawdę się kończy, bo mamy główny cel, żeby zdobyć 3 gwiazdki takiej jakby oceny atrakcyjności naszej wyspy i wtedy jak już ta wyspa jest na tyle atrakcyjna, to przybywa na nią taki muzyk, który gra koncert i wtedy lecą napisy końcowe. Wtedy zrobienie tego to wystarczy jakieś 30 godzin i później nam się odpala endgame, no i wtedy to już zaczyna się frajda. No i ta gra naprawdę pochłonęła mnie bez reszty. Jest naprawdę mega relaksująca, mega przyjemna. No i robiłem taki film,
Na moim kanale możecie znaleźć, że moja wyspa w Animal Crossing chyba po 200 godzinach jakoś tak gry. Także tam możecie sobie obejrzeć, jak ta moja wysepka wygląda. Od czasu tamtego filmu się niewiele zmieniło, tam dosłownie 2 rzeczy zmieniłem na tej wyspie, a tak to jest w takim stanie, jakby ktoś chciał, to postaram się tutaj link dać pod filmem do tamtego filmiku z Animal Crossing. No i tyle, no. A nie wiem, czy Death Stranding oceniłem, to dla mnie to jest 9/10. Animal Crossing to jest dla mnie gra 10/10, absolutnie. Mega mnie pochłonęła. Oczywiście dzisiaj to już mi zbrzydła totalnie, już mi się nie chce w nią grać. Zresztą nie widzę bardzo sensu dalej rozwijać tej wyspy. Mógłbym jeszcze pograć w dodatek, ten Happy Home Paradise, który mam właśnie, nie kupowałem go, ale mam Switcha Online, więc ten dodatek mam jakby w ramach abonamentu. Grałem w niego dosłownie ze 2 godzinki, ale jakoś nie wciągnąłem się za mocno. Dlatego no, na tą chwilę zakończyłem przygodę z tą grą na 230 godzinach, co jest absurdalnie dużym wynikiem. Więc to było 10 gier, które przeszedłem w 2024 roku. I jak można tutaj policzyć, to raz, 2, 3, 4, 5 z nich jest na Switcha i 5 z nich jest na PlayStation. Czyli równo 5/5. Dobra. Fajnie by było robić taki film co roku, albo chętnie bym się wrócił do lat poprzednich i opowiedział, w co grałem w 23, drugim, pierwszym i tak dalej. Aczkolwiek no nie jestem w stanie teraz odtworzyć tego wszystkiego, w których latach dokładnie w co grałem, więc to mogłoby być tylko na podstawie jakiejś tam wątpliwej już pamięci, która może być zawodna. To wszystko, bo chyba się za długo rozgadałem. Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś oglądał. A powiedzcie, w jakie wygraliście gry w 2024, która była dla Was najlepsza. Dzięki za uwagę, cześć.